Romantyzm i akademizm. Słowa te nie oznaczają tylko zbioru cech stylistycznych wykorzystywanych przez reprezentujących oba nurty twórców. Romantyzm i akademizm to dwa odmienne sposoby postrzegania świata, dwa odmienne sposoby patrzenia na człowieka, dwa odmienne pomysły na odnalezienie drogi do prawdy o otaczającej twórcę rzeczywistości. Romantyk jest introwertykiem. Wpatruje się w głąb siebie, szuka prawdy o sobie i świecie we własnym wnętrzu. Twórca romantyczny szuka środków, które pozwolą mu odmalować życie duchowe człowieka. Pragnie dostrzec w nim indywidualność, jednostkowość, wyjątkowość. Najwybitniejszy z polskich romantyków, Piotr Michałowski, daje przykład tej postawy w autoportrecie. Z monochromii tonacji barw brązowych i szarych wyłania się jasna plama jego twarzy. Uwagę widza przykuwają oczy, których melancholiczne i zmęczone spojrzenie mówi o życiu pracowitym, niepozbawionym trosk, ale i obfitującym w natchnienia. W odróżnieniu od romantyka, malarz-akademik koncentruje się na tym, co na zewnątrz. Poszukuje piękna w regularnych rysach twarzy i klasycznie zbudowanym ciele. Patrząc na modela, stara się odnaleźć w nim potwierdzenie klasycznych, utrwalonych w kanonie proporcji. Antoni Brodowski, malując Parysa we frygijskiej czapce, już w wyborze tematu dał wyraz swojej admiracji antycznych wzorców. Półpostać Parysa, jednego z bohaterów homerowskiej Odysei, zwrócona jest w prawo z głową odwróconą w lewą stronę. Luźna tunika odsłania umięśnione ramiona młodzieńca trzymającego lirę, instrument symbolizujący poetyckie natchnienie, i plektron, służący do uderzania w jej struny. Jego spojrzenie jest beznamiętne. Twarz nie wyraża emocji, które mogłyby jedynie zaburzyć regularność jego rysów. Brodowski dąży do czystości rysunku, wyrafinowanej subtelności tonacji barwnych i perfekcyjności wykończenia szczegółów. Naturalnym środowiskiem romantyka jest nieskalana cywilizacją natura, najlepiej dzika i niedostępna, jak skała Judachu, na której szczycie sportretował Adama Mickiewicza Walenty Wańkowicz. Poeta w bajronowskiej pozie, wsparty na kamieniu, wpatrzony jest w dal, nieuchwytną dla naszych oczu. Lira, ten sam instrument, który Parys Brodowskiego trzymał w dłoni, odrzucona jest niedbale na bok. Romantyczny poeta wyrasta z tradycji, nie jest nią jednak skrępowany. Akademik swobodnie czuje się jedynie w cywilizowanym świecie. Rozumie otaczającą rzeczywistość w kategoriach kultury, które odziedziczył po swoich przodkach. Szuka umocnienia w tradycji. Dlatego też tak chętnie wybiera do portretu kostium historyczny, jak uczynił to Józef Simler, portretując słynnego śpiewaka Wilhelma Troschla w renesansowym kostiumie Don Giovanniego. Mandolina, którą Troszel trzyma w dłoni, wskazuje na jego muzyczną profesję. Nonszalancka, swobodna poza i zmrużone oczy oddają charakter postaci, w którą wciela się śpiewak. Słynny uwodziciel staje się w ten sposób metaforą artysty, który swym śpiewem oczarowywał warszawską publiczność. Idealizacja i realizm. Kiedy w 1839 roku Louis Daguerre udostępnił światu wynalezioną przez siebie pierwszą technikę fotograficzną, zwaną od jego nazwiska daguerreotypią, ujawniła się nowa możliwość spojrzenia na człowieka. W tym samym czasie nowe pokolenie malarzy, w reakcji przeciwko oddalonemu od rzeczywistości akademizmowi, zapragnęło oddać świat takim, jakim jest, w jego ziemskim pięknie i brzydocie. W odróżnieniu od akademizmu,
który w swoich modelach poszukiwał odbicia antycznych wzorców, realizm starał się zapomnieć o przeszłości i wiernie oddać tu i teraz. Dwa portrety Katarzyny z Branickich-Potockiej, namalowane na przestrzeni 2 lat, dają wyraz twórczemu napięciu pomiędzy dążeniem do idealizacji modela i staraniem realistycznego oddania jego wyjątkowości. Blada postać z portretu Ari Scheffera, ujęta en face, patrząca w stronę widza beznamiętnym wzrokiem, z nienagannie gładkim uczesaniem, albo rumiany profil kobiety sportretowanej przez Friedricha Armelinga o lekko falujących włosach, upiętych z tyłu głowy, uchu ozdobionym perłowym kolczykiem i sukni, której dekolt zdobi nieledwie przezroczysta falbana. Czy to ta sama osoba? Modernizm i ekspresjonizm. Przypatrujący się uważnie ziemskiej egzystencji realiści zdominowali obraz sztuki drugiej połowy XIX wieku. W odpowiedzi na realizm zrodziła się wśród młodych twórców potrzeba zwrócenia się w głąb siebie. Moderniści, jak wcześniej romantycy, zapragnęli w sztuce wyrażać treści duchowe. Duchowość modernistyczna przesiąknięta jednak była niepokojem, strachem przed czającym się w człowieku złem, przed tym, co w człowieku niezrozumiałe i niepoddające się kontroli rozumu. Stało się to szczególnie jaskrawe w twórczości ekspresjonistów, którzy poprzez sztukę chcieli ujawnić nie tyle ludzką duchowość, co stanowiącą jej fundament podświadomość, najgłębszą warstwę ludzkiej psychiki i uczuć. Portret poetki Bronisławy Ostrowskiej, pędzla Konrada Krzyżanowskiego, nie oddaje szczegółów ubioru modelki, nie umiejscawia jej w żadnej konkretnej przestrzeni. Z ledwie podmalowanej szarości płótna wyłania się jej wyrazisty profil, z czołem wzniesionym wysoko i wydatnym, ostrym nosem. Patrzy w bok, nie możemy więc uchwycić jej spojrzenia. To niedopowiedzenie fascynuje, okrywając modelkę aurą tajemniczości. Postawa ekspresjonistyczna ujawnia się doskonale w rysunku Witolda Wojtkiewicza, zatytułowanym Podmuchy wiosenne. W wysmakowanej harmonii barw, ściszonym trójdźwięku tonów różu, brązu i szarości, skąpane są przedstawione na rysunku postaci. Po lewej kobieta i 2 dziewczynki, po prawej mężczyzna wyciągający drapieżnie ręce w ich kierunku. Jego gest i poza wyrażają nieokiełznaną pożądliwość. Zwrócone ku niemu oczy kobiety otwarte są szeroko, w przerażeniu i popłochu. Całym ciałem odsuwa się jak najdalej od wyciągniętych rąk mężczyzny, starając się jednocześnie osłonić przed nim spłoszone jasnowłose dziewczynki. Pożądanie i strach, odczucia pierwotne, działające poza kontrolą świadomości, portretuje w swoim rysunku Wojtkiewicz.